Cześć, witam Was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji tableta. Jest to tablet marki Blackview, dokładnie model Tab 12 Pro. Ja sobie ten tablet wprowadziłem do recenzji z oficjalnego sklepu marki Blackview, natomiast jest on też dostępny w polskiej dystrybucji z polską gwarancją, tak więc jeżeli urządzenie Wam się spodoba, to myślę, że nie będziecie mieć problemu z jego zakupem. Na początek oczywiście zapoznajmy się z zawartością zestawu. W zestawie mamy szkło ochronne na ekran tabletu. Następnie mamy tablet. Tablet, jak widzicie, jest już fabrycznie umieszczony w silikonowym etui zabezpieczającym ten tablet przed uszkodzeniem. To etui jest, jak widzicie, zamykane i ono jeszcze pełni jedną funkcję podstawki, którą Wam za chwilę pokażę. Teraz jeżeli chodzi o pozostałe elementy zestawu, to mamy tutaj zasilacz 5V 2A oraz przewód USB. Jest to USB typu C. Instrukcje obsługi oraz igła do wysunięcia kasetki na karty SIM. I teraz może zobaczcie jeszcze ten tablet, jak się prezentuje po wyjęciu z tego etui ochronnego. Na pewno zwróciliście uwagę na bardzo cienką konstrukcję tego tabletu. To jest zaledwie 7,4 mm. Sam tablet ma wymiary 238,5 mm na 157,5 mm. No i waga tego tabletu to jest zaledwie 430 g, czyli bardzo lekki, bardzo mobilny tablet. Tablet wyposażony w dwa głośniki. One znajdują się na bocznych krawędziach tabletu, tutaj w tym miejscu oraz w tym. Złącze USB typu C do ładowania. Następnie szufladka na karty SIM. Tablet może obsługiwać równocześnie dwie karty SIM lub jedną kartę SIM i kartę microSD do rozszerzenia pamięci tego tabletu. Wejście jack do podłączenia słuchawek, czyli możemy tutaj sobie słuchać muzyki. Wbudowany oczywiście mikrofon, przycisk power, belka regulacji dźwięku. Tutaj na górnej krawędzi mamy pusto. No i na froncie oczywiście kamera przednia 5 megapikseli. Na tylnej części mamy główną kamerę, która ma rozdzielczość 13 megapikseli. Jest też oczywiście dioda flash. I jeszcze może zobaczcie tą funkcję tego etui, czyli jeżeli sobie go złożymy, tutaj na przykład w taki sposób, to mamy tutaj taką podstawkę 30 stopni, która pozwala nam tutaj wygodnie pracować na tym tablecie. Natomiast druga opcja, kąt 60 stopni, czyli układ, który świetnie sprawdza się na przykład do oglądania filmów i ewentualnie jeżeli byśmy mieli jakąś klawiaturę tutaj zewnętrzną na Bluetooth, no to też będzie bardzo łatwa obsługa takiego tabletu. Teraz zapoznajmy się z najważniejszymi cechami i specyfikacją techniczną tego tabletu, więc zobaczmy sobie na te slajdy, które nam producent przygotował. Przede wszystkim obudowa matowa, anodyzowana, z prostymi krawędziami, niska waga tabletu 430 g, grubość 7,4 mm. Teraz jeżeli chodzi o wyświetlacz przekątna 10,1 cala, ekran Full HD IPS o rozdzielczości 1920p. Jasność ekranu 300 CD na metr kwadratowy, więc nie powinno być problemu z czytelnością nawet w mocnym świetle. Obsługa Widevin L1 to jest ważne, ponieważ jeżeli oglądacie na tablecie filmy z serwisów VOD takie jak Netflix, jak Disney+, Prime Video itd., to ta obsługa Widevin L1 pozwoli Wam na odtwarzanie materiałów w tych najwyższych rozdzielczościach 4K. Procesor jest to Unisoc Tiger T606. Jak widzicie, wydajność tego tabletu w Antutu to jest 234 000 punktów, więc całkiem nieźle. Do dyspozycji mamy 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej na nasze dane. I dodatkowo tą pamięć RAM możemy wirtualnie rozbudować o kolejne 6 GB, dzięki czemu do wykorzystania będziemy mieli aż 14 GB pamięci RAM. Kolejnym atutem tabletu jest duża bateria, jak widzicie aż 6580 mAh, co przekłada się na około 4,5 godziny oglądania materiałów wideo, na 14 godzin słuchania muzyki, czy też na 4 godziny grania w gry wideo. Tak więc bateria myślę, że jak najbardziej ok. Kamery z przodu 5 megapikseli, z tyłu 13, więc również myślę, że przyzwoicie.
Dwa głośniki stereo po bokach tabletu. Będziecie mieli okazję sobie posłuchać jeszcze tej recenzji, jak one grają. Jeżeli chodzi o system operacyjny w tym tablecie, to jest to Android 12 z nakładką producenta Dock OSP 3.0. Tą nakładkę sobie oczywiście dzisiaj też zobaczymy, więc tutaj sobie pomijmy te slajdy. Tryb tutaj PC Mode, czyli możliwość podłączenia bezprzewodowego jakiejś klawiatury, myszy do tego tabletu i korzystania z niego tak jak z komputera. Dodatkowo tutaj zobaczcie, tablet wyposażony jest oczywiście w obsługę karty SIM, czyli sieci LTE GSM. Możemy zamontować w tablecie dwie karty SIM lub też jedną kartę SIM i jedną kartę microSD do rozszerzenia naszych danych o dodatkowy 1 TB. Oczywiście w tablecie nie mogło zabraknąć też GPS-ów. Wszystkie te 4 najpopularniejsze systemy są obsługiwane. Mamy też rozpoznawanie twarzy, czyli możliwość odblokowywania tabletu twarzą. No i cóż, tutaj jeszcze pokazana ta obudowa, etui, podstawka, jak możemy ją ustawić w tych dwóch trybach 30 i 60 stopni. Szkło ochronne na ekran, wersje kolorystyczne tego tabletu, jak widzicie, są 3 do wyboru. No i tak naprawdę to jest chyba wszystko, co możemy sobie tutaj zobaczyć na temat tego urządzenia. Tutaj może jeszcze warto wspomnieć o Wi-Fi. Wi-Fi jest obsługiwane zarówno w paśmie 2,4 jak i 5 GHz. O wymiarach Wam już wspominałem, tak więc tyle odnośnie na razie specyfikacji. Ok, to teraz sobie zobaczmy już działanie tego tabletu. Może zaczniemy sobie od systemu. Tak jak Wam wspominałem, tablet pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z nakładką Dock OS. Jeżeli chodzi o samą nakładkę, to jak widzicie tutaj dość klasycznie ustawienia odnośnie sieci Wi-Fi, zarówno w paśmie 2,4 jak też 5 GHz, ustawienia Bluetooth, Android Auto, zarządzanie kartami SIM. Jak pamiętacie, mamy możliwość zainstalowania dwóch kart SIM, oba pracują w paśmie 4G. Następnie mamy tutaj konfigurację hotspota, VPN-a, zarządzanie wyświetlaczem. I tutaj jedna uwaga, niestety nie mamy tutaj czujnika światła, musimy tą jasność ekranu regulować sobie ręcznie i to jest taki mały minus. Natomiast sama tutaj regulacja, jeżeli chodzi o tą wartość minimalną, maksymalną, wydaje się, że jest ok. Jest możliwość stosowania trybu ciemnego w tym tablecie, tak on wygląda. I jest on tutaj jeszcze w 3 wariantach, umiarkowany, wzmocniony i delikatny, tak więc będziecie mogli sobie tutaj też pomiędzy tymi trybami wybierać. Zarządzanie tapetami, tego Wam nie będę pokazywał, dźwiękiem, obsługa gestów, na przykład robienie zdjęcia 3 palcami, czyli wrzut ekranu, wyzwalanie kamery 3 palcami do góry i tak dalej. Aplikacje powiadomienia, następnie zabezpieczenia. Możemy tutaj skorzystać na przykład z rozpoznawania twarzy. Bezpieczeństwo i tryby alarmowe. Tutaj możemy sobie na przykład skonfigurować komunikaty połączenia SOS. Zarządzanie baterią w tym tablecie, funkcje oszczędzania baterii i tak dalej. Pamięć wewnętrzna. No i jak widzicie, pamięć jest 128 GB budowana. Ułatwienia dostępu, cyfrowa równowaga. Hasła, konta, tutaj są klasyczne rzeczy, natomiast bardzo ciekawą funkcją jest tryb PC, który zaraz Wam pokażę. Natomiast zanim sobie do niego przejdziemy, to jeszcze sobie może zobaczmy na aplikacje. Aplikacje od Google klasyczne, następnie sklep, tutaj też pełna wersja sklepu z wszystkimi aplikacjami, które możemy sobie pobierać na ten tablet. Aplikacja Duo, asystent głosowy, notatnik, zegar, aplikacja aparatu, to też Wam za chwilę pokażę. No i tutaj mamy jeszcze kalkulator, radio FM, menadżera systemu, gdzie możemy sobie, zobaczcie, bardzo łatwo zwolnić miejsce, przyspieszyć gry wideo, zoptymalizować ten tablet. Procesor Unisoc Tiger T616, 6 rdzeni Cortex A55 i 2 rdzenie Cortex A75, wszystko taktowane zegarek 1,6 GHz. Procesor technologii już 12 nanometrów, czyli całkiem przyzwoita jak na tą półkę cenową tabletu jednostka. Wyświetlacz maksymalnie 1920p IPS, sieć oczywiście w paśmie 2,4-5 GHz, bateria też 6580 mAh. Tak więc wszystkie te parametry, o których Wam wspominałem wcześniej, się zgadzają. I może sobie zobaczmy jeszcze DRM Info, co nam powie na temat tego modelu. Jak widzicie, vendor Google,
To jest ważne. No i oczywiście Wide Win, poziom zabezpieczeń L1, czyli tutaj wszystko również się zgadza. Tablet świetnie nadaje się do oglądania materiałów wideo. Zobaczcie na przykład aplikację HBO Max. Jak widzicie, wszystko tutaj bardzo dobrze się wyświetla, wszystko szybko działa, ładuje się. Możemy oczywiście każdy taki materiał sobie odtwarzać, oglądać na tym tablecie. Działa też aplikacja Netflix. Ja tutaj co prawda nie mam konta na chwilę obecną, ale jak widzicie, aplikacja się uruchamia i nie będzie też problemu z odtwarzaniem tych materiałów wideo. Natomiast jeżeli chodzi o to samo odtwarzanie, to może przejdźmy sobie do aplikacji YouTube. No i zobaczmy sobie, jak ta aplikacja tutaj działa. Również jak widzicie, wszystko się bardzo szybko, płynnie uruchamia. Próbujemy sobie tutaj jakieś demo otworzyć. Zobaczcie, błyskawiczne odtwarzanie. Może zmieńmy sobie jeszcze tutaj ustawienia. Zobaczcie, na przykład jakość wideo. Ustawiamy sobie maksymalnie 1080p, czyli tyle, ile ma matryca tego tabletu. No i zobaczcie, wszystko wyświetla się płynnie, świetna jakość obrazu, duża szczegółowość. No i jeżeli chodzi o dźwięk, to posłuchajcie. Myślę, że jak na tablet budżetowy, to całkiem nieźle te głośniki sobie również radzą. Tak więc do oglądania materiałów wideo, filmów na pewno ten tablet jest świetną propozycją. To jeszcze może sprawdźmy sobie, jak ten tablet radzi sobie z grami wideo. No i jak mieliście okazję zobaczyć, bez problemu jesteśmy w stanie sobie na tym tablecie tego typu gry uruchamiać i ta grywalność jest na niezłym poziomie. Teraz może zobaczmy sobie przeglądarkę internetową. Zobaczmy, jak wygląda kwestia tutaj wyszukiwania stron, obsługi stron internetowych. No i jak możecie zobaczyć, tutaj pod tym względem tablet całkiem dobrze sobie radzi. Jak widzicie, wszystko płynnie działa, szybko, nie zawiesza się, strony się poprawnie renderują. Zobaczmy, czy sobie można na jakichś podstronach jeszcze, jak to będzie wyglądało. No jak widzicie, wszystko w jak najlepszym porządku, czyli do przeglądania internetów, czytania e-booków, książek i tak dalej. Również bardzo ciekawa propozycja. No i może teraz sobie przejdźmy do tego trybu PC, o którym wam wspominałem, czyli przechodzimy sobie do ustawień, wybieramy tryb PC, zaznaczamy, wchodzimy w tryb PC i zobaczcie, jak ten tablet będzie teraz wyglądał. Mamy tutaj taki układ jak praktycznie w komputerze w Windowsie, czyli dolna belka. Na dolnej belce mamy zegarek, baterię, przyciski funkcyjne, poziom tutaj sieci Wi-Fi i tak dalej. Jest też przycisk tutaj z aplikacjami i teraz jeżeli sobie kilka takich aplikacji, nie wiem, uruchomimy w tym tablecie, no to zobaczycie, jak to będzie zaraz może wyglądało. Na dolnej belce pojawiły nam się nasze aplikacje i te aplikacje możemy otwierać sobie tutaj w oknach. Takie okna możemy przesuwać, przewijać, czyli dokładnie zarządzać takimi oknami tak samo jak w Windowsie. Możemy zmieniać ich rozmiar. No i myślę, że to jest bardzo ciekawa funkcja, szczególnie jeżeli na przykład dokupilibyście do tego tabletu sobie jakąś klawiaturę zewnętrzną, myszkę, to wówczas przy tym układzie aplikacji możemy z tego tabletu korzystać jako takiego mini komputera PC. To może jeszcze wam pokażę aplikację do aparatu, do kamery. Zobaczcie, kamera, aparat z autofokusem. Jak widzicie, łapie ostrość, całkiem niezły czas reakcji. No i teraz jeżeli chodzi o jakość zdjęć, to zobaczcie, jak na tablet w cenie poniżej 1000 zł, naprawdę bardzo przyzwoita jakość. Na plus na pewno możliwość stosowania flasha, czyli tej lampy błyskowej.
to nie zawsze w tym przedziale cenowym jest standardem. Tryb fotografowania 16:9, 4:3 lub też 1:1. Mamy automatyczne wyzwolenie migawki. Co ponadto możemy sobie tutaj oczywiście regulować jakość, różne tryby, barwy, odcienie, więc też nieco konfiguracji. No i w samych ustawieniach to, co może Was interesować, to rozmiar zdjęcia, jeżeli chodzi o ten aparat tylny. Maksymalnie 13 megapikseli w proporcjach 4:3. Teraz przejdźmy do nagrywania materiałów wideo. Tutaj również możemy skorzystać podczas nagrywania na przykład z lampy błyskowej i maksymalna rozdzielczość, jaką jesteśmy w stanie wybrać, to jest 1080p i tutaj zobaczcie, te 1080p mamy przy 30 klatkach na sekundę, czyli również całkiem nieźle jak na tablet budżetowy. Tablet oczywiście obsługuje funkcję dzielenia ekranu. Zobaczcie, na przykład sobie tutaj damy przeglądarkę i ID64 i jak widzicie możemy sobie tutaj pracować na dwóch ekranach niezależnie, czyli ta funkcja tutaj przy 10-calowym ekranie jak najbardziej uzasadniona i jak najbardziej praktyczna. No i może jeszcze na koniec tą górną belkę sobie zobaczcie z aplikacjami, jak ona wygląda. Tutaj już myślę, że klasycznie. Podsumowując, tablet Blackview Tab 12 Pro to moim zdaniem bardzo ciekawa propozycja w cenie poniżej 1000 zł, ponieważ otrzymujemy tutaj tablet z całkiem niezłym ekranem. Co prawda nie jest to AMOLED, tylko IPS, ale jakość obrazu, nasycenie kolorów, szczegółowość na jak najbardziej tutaj przystępnym poziomie. Wydajny procesor, który świetnie sprawdza się nie tylko podczas przeglądania internetu czy pracy na jakichś programach biurowych, ale też świetnie radzi sobie z odtwarzaniem filmów, materiałów wideo oraz też pozwala na uruchamianie prostych gier wideo. Tak więc tutaj nie mam uwag. Dużo pamięci RAM, dużo pamięci wewnętrznej, tak więc tutaj też kolejny plus. Obsługa sieci zarówno 2.4 jak i też 5 GHz. No i oczywiście duży plus za dostęp do sieci LTE, czyli możliwość zamontowania dwóch kart SIM, prowadzenia rozmów telefonicznych bezpośrednio z tabletu, czy też dostęp do mobilnego internetu. Konstrukcja tabletu również zasługuje na duży plus, ponieważ jak widzieliście, tablet jest bardzo cienki, bardzo lekki, świetnie wykonany w metalowej obudowie. No i dodatkowo dostajemy już w zestawie to takie silikonowo-gumowe etui zabezpieczające tablet. Etui, które również oprócz właśnie tej funkcji zabezpieczenia pełni też funkcję podstawki, dzięki czemu podczas codziennej pracy korzystania z tego tabletu mamy go nie tylko zabezpieczonego, ale też możemy bardzo wygodnie z niego korzystać. Jeżeli szukacie 10-cablowego tabletu o niezłych parametrach technicznych, dobrej jakości wykonania, szybkim działaniu i przystępnej cenie do 1000 zł, to myślę, że tutaj propozycja firmy Blackview w postaci tabletu Tab 12 Pro na pewno jest warta rozważenia. Ja się z Wami dzisiaj już żegnam. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Proszę oczywiście jak zwykle Was też o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i do zobaczenia już niedługo przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!